zaprezentuję teraz programator APD1. Jest to urządzenie służące do odczytywania i zapisywania oprogramowania sterowników elektronicznych Hella, programowanie i kopiowanie z tych sterowników oraz modyfikacja kątów wychylenia dźwigni sterownika. Uruchamiamy programator. Mamy tutaj opcję odczytania zaworu, programowania, lista już zapisanych zaworów w pamięci programatora, ustawienia i informacje o samym programatorze. W ustawieniach możemy sobie zmienić język polski bądź język angielski. Zostawię na języku polskim, wychodzimy do głównego menu i będziemy odczytywać zawór. Uruchamiamy pierwszą opcję, odczytanie zaworu. Teraz należy podłączyć wtyczkę i akceptujemy. Następuje odczytanie zaworu i wyświetlenie podstawowych informacji. Pierwsza informacja, bardzo istotna, jest to identyfikacja, do jakiej przekładni powinien on być zastosowany. Czyli to jest G109 w tym przypadku, numer elektroniki oraz kąt pracy ramienia sterownika, czyli wychylenie podczas normalnej pracy. Zapisujemy i możemy tutaj sobie dodać dowolny opis. Zatwierdzamy. Zawór został zapisany. Podłączamy kolejny. Odczytujemy. Tutaj z kolei jest sterownik G149 do Mondeo. Kąt pracy jest znacznie większy. 78,6. Odczytujemy kolejny. Został odczytany, jest to sterownik G219. Poprzedniego nie zapisałem, ale ten zapiszemy. Dodajemy opis, dowolny, zatwierdzamy i został zapisany. Czyli tak, mamy tutaj sterownik G109, G149 oraz G219. W tym momencie chciałbym ten sterownik G219 skopiować na ten sterownik G149, czyli z Mondeo zmienić na Mercedesa. Czyli będziemy klonować ten tutaj. Wybieramy opcję Programuj zawór. Mamy tutaj dwa sterowniki wcześniej zapisane, G109, G219. Podłączamy tutaj. Wybieramy G219. Trzeba potwierdzić. Najpierw jest weryfikacja zaworu, czy jest sprawny, i programowanie. Trwa to kilka sekund. I zaprogramowano. W tym momencie mamy G109, G219 i G219. Jeszcze zweryfikujemy, czy rzeczywiście tutaj jest G219. Odczytujemy go. Tak jest. Są dokładnie te same kąty wychylenia ramienia i ten sam numer tutaj. Czyli w tym momencie ten sterownik może być użyty do turbosprężarki Mercedesa z przekładnią G219. Jest tutaj jeszcze opcja bardzo przydatna. Wybieramy sobie listę zapisanych zaworów. Mamy tutaj opcję według daty, według numeru G oraz wyszukiwanie po numerze G. Wybieramy według daty. Wchodzimy sobie na przykład na sterownik ten G219, który tutaj mamy. Można tutaj oczywiście edytować opis tego zaworu, zaprogramować właśnie tym numerem inną elektronikę, usunąć zawór z listy oraz pokazać kąty pracy. I to jest opcja, którą chciałbym tutaj przedstawić. Mamy tutaj dokładne informacje o kątach pracy tego sterownika.
kąt, w którym ten sterownik pracuje, czyli wychylenie ramienia, to jest 62,9 stopnia, czyli to jest to wychylenie ramienia podczas pracy, podczas sterowania zmienną geometrią. Są jeszcze kąty, w których ten sterownik nie pracuje. Mamy tutaj 25,7 oraz 31,1. Możemy dowolnie edytować te kąty pracy. Zjeżdżając strzałką w dół, mamy zmień kąt otwarcia, czyli będziemy przesuwać tutaj kąt otwarcia, jeśli jest taka konieczność. Możemy przesunąć cały kąt pracy, czyli cały zakres zostanie przesunięty w jedną albo w drugą stronę bez zmiany kąta wychylenia ramienia. Oraz zmiana kąta zamknięcia, czyli z tej strony będziemy wydłużać bądź skracać. Co ważne, każdy z tych sterowników ma indywidualnie dostrajany zakres pracy podczas procesu produkcji. Dlatego sterowniki o tych samych numerach mogą różnić się nieznacznie zakresem pracy. I możemy to dokładnie tutaj to zweryfikować i ewentualnie zmienić. Ja tutaj wybiorę sobie przesunięcie zakresu pracy. Uruchamiam tą opcję. Podświetliło nam się tutaj ten kąt pracy, czyli to, co będziemy w tym momencie modyfikować. Strzałkami góra-dół przesuwamy cały kąt pracy z dokładnością co do 1,1 stopnia. Jak widzimy, właściwie kąt pracy nam się nie zmienił, tylko nam się zwyczajnie przesunęło cały zakres pracy ramienia. Czyli to ramię będzie działać pod takim samym kątem, tylko delikatnie będzie przesunięty ten zakres. Zatwierdzamy. I właściwie to są te podstawowe opcje programatora. W następnym materiale wideo pokażę, jak to dokładnie się ustawia na samej turbosprężarce. Dziękuję bardzo.